Mamo, opowiedz o Rzekotce. Nie, o Rzekotce już było. Opowiedz nam o lesie. O lesie? O, to opowiem wam z przyjemnością. Dawno, dawno temu, czyli przedwczoraj, byliśmy w lesie. Pamiętacie? Odwiedziliśmy kopalnię Babina. Czekajcie, znajdę ją. O tu. Kopalnia Babina to jest jedyna taka w Polsce ścieżka geoturystyczna przygotowana przez leśników. Czyli była tam kiedyś kopalnia, gdzie wydobywano węgiel, a teraz po tych śladach zrobiono fantastyczną ścieżkę, gdzie są jeziorka kolorowe. Wiecie, że ta kopalnia to jest w Łuku Murzakowskim, Łuku Murzakowa to się nazywa i że to jest światowe dziedzictwo UNESCO. To są takie miejsca, które są na świecie jedyne, nie ma innych takich. Spotkaliśmy pana leśniczego, który pokazał nam, jak się sadzi las. Sadziliśmy fantastyczne drzewa, nasze rodzime polskie dęby. Jak sadziliśmy z panem leśniczym drzewo, to dowiedzieliśmy się wtedy, że lasów w Polsce przybywa cały czas. I jak sadzimy małe drzewka, to tego lasu za wiele lat będzie coraz więcej, więcej. Tak, najwięcej w Polsce sadzi się sosny, bo może rosnąć na słabszej glebie. A co gasi pożary? Woda. Woda między innymi, tak. I woda w lesie jest bardzo ważna. I na przykład leśnicy magazynują taką wodę w lesie i to się nazywa wtedy retencja, zbiorniki retencyjne i powiem wam, że ta woda jest bardzo ważna. Oprócz tego, że można nią zgasić pożar, to jeszcze zwierzęta ją piją na przykład. Woda podnosi odporność roślin, robi się rosa, mgły, czyli wtedy wzrasta wilgotność powietrza w lesie, wzrasta wilgotność ściółki i co się robi? Minimalizuje się skutki suszy, tak. W lesie rosną drzewa, a ścięte drzewo jak się nazywa? Drewno. Drewno, tak. Bo nie wiem, czy wiecie, ale las ma różne funkcje. Las ma funkcję gospodarczą i to jest właśnie wykorzystanie drewna, które rośnie w lesie, przyrodniczą, czyli chronimy drzewa i pomniki przyrody, i społeczną. Społeczna funkcja to jest taka, którą bardzo uwielbiamy. To jest ta funkcja turystyczna, czyli chodzimy do lasu, lasy są nam udostępniane i możemy sobie tam odpoczywać. Drewno, które pełni funkcję gospodarczą lasu, to jest super surowiec. Super surowiec to znaczy, że jest surowcem odnawialnym. Czary co? Czary w lesie. Nie wiem, czy wiecie, ile drewno ma zastosowań. Wiecie? Bo ja wiem. Nie. 30 000. Co można zrobić z drewna? Meble. Meble, Papier. papier, Kredki. kredki, no. Zabawki. Zabawki, a można zrobić co jeszcze? Skrzypce. Bardzo wiele zastosowań ma takie drewno. A funkcja przyrodnicza, czyli ochrona przyrody, czyli dbanie o las i o pomniki przyrody, to gdzie spotkaliśmy? Gdzie się spotkaliśmy z funkcją przyrodniczą na naszej wycieczce? Gdzie był pomnik przyrody? Ośmiornica. Ośmiornica! Drzewo. Ośmiornica to jest sosna, która jest królową polskich lasów i sosna rośnie zawsze tylko w jednym pniu, a tam ile było pni? 8. 8, czyli musiało 8 drzew się zrosnąć, żeby wyrosła taka jedna ośmiornica. A jak byliśmy pod ośmiornicą, to pan strażnik leśny pokazał nam drogę dalszą, gdzie możemy pojechać, coś pozwiedzać. Pamiętacie, gdzie nam pokazał? Dokąd pojechaliśmy? Do jezior wysokich. Tak, w Jeziorach Wysokich znajduje się ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej. W tym starym budynku, tym starym domu, to jest stara leśniczówka, kiedyś tam była leśniczówka, a teraz znajdują się pomieszczenia, w których możemy oglądać na przykład, jaki jest związek człowieka z lasem, jak możemy chronić klimat przed zmianami i takich ośrodków w Polsce jest dużo więcej. A jak wyszliśmy z ośrodka, to kto tam był? Pani Ilona i pan Paweł, pamiętacie? Tak. Co pan Paweł ma? Czym tam się zajmuje w Jeziorach Sosnami. Wysokich? Sosnami, tak. Ma ogród dendrologiczny, czyli to jest taki ogród, w którym kto mieszka? Drzewka. Drzewka, tak. I pan Paweł jest specjalistą od sosen. Pamiętacie, jak pokazywał nam swoje wielkie szyszki? No. Te wielkie to nie były nasze, to były szyszki, które przyjechały z różnych stron świata. I dlatego on ma ogród
w których sobie sadzi i hoduje te drzewa, opiekuje się nimi od małego ziarenka aż do wielkiej, wielkiej Bardzo sosny. duże szyszki. Bardzo duże szyszki i bardzo różne sosny. Tak? Bardzo to było ciekawe. W Jeziorach Wysokich zobaczyliśmy jeszcze, jak leśnicy radzą sobie z pożarami, co robi ogień w lesie, a co robią leśnicy, żeby ratować. Lasy mają specjalny system ochrony przeciwpożarowej. Pamiętacie, jak oglądaliśmy te wieże? Tak. Tak, patrzyliśmy, jak można zlokalizować łatwo pożar. I taka wieża jest też w Jeziorach Wysokich, tak. Lasy mają ogromne znaczenie dla ludzi i dla ochrony klimatu i to jest wyzwanie dla wszystkich ludzi. Dlatego trzeba patrzeć, co robią leśnicy, wspierać ich w tym działaniu i dbać, bo las to nasze wspólne dobro, tak? Dobra, a powiedzcie mi, z czym Wam się kojarzyła ta wycieczka? Z czym Wam się kojarzy wyprawa do lasu? Co to jest las? Liście, Woda. natura, No, liście, woda, natura, co jeszcze? przyroda, Przyroda. drzewa. Tak, Zwierzątka. zwierzątka, Zabawa. zabawa. I mi się kojarzy kolor zielony. Zielony, czyli jaki? Brązowy mi. Tobie brązowy. No dobra, to podsumujmy. Kora. Podsumujmy, co muszą robić leśnicy w lesie i co musimy my robić w lesie. Dbać o 3 podstawowe funkcje. Gospodarczą Przyrodniczą. I społeczną.